W ostatniej części naszej podróży granicami II Rzeczypospolitej docieramy na Mazury, Powiśle i Żuławy, czyli tereny, które w okresie międzywojennym wschodziły w skład Niemiec jako Prusy Wschodnie. Pierwszy przystanek to Chorzele, miasteczko na pograniczu no właśnie Mazur i Kurpiowszczyzny, tej północnej części Mazowsza. Spotkaliśmy tam pana Stefana Szczepkowskiego, który opowiadał nam, że jeszcze jako dziecko pomagał przemytnikom prowadzącym, przemycającym towary na tej polsko-niemieckiej granicy. Na nich mówiono sacharyniarze, bo tam bardzo często przemycano cukier. On zresztą wspominał nawet, że krowom przywiązywało się te paczki z sacharyną między rogami. Te krowy były tak wyuczone, żeby buść rogami każdego, kto próbował zabrać by im ten cenny pakunek. No a potem też pan Stefan opowiadał, że te umiejętności, które nabył pomagając przemytnikom, przydały mu się, kiedy był kurierem Armii Krajowej, czyli polskiego ruchu oporu walczącego z niemieckim okupantem. Pod Chorzelami przetrwał jeszcze budynek Straży Granicznej, który zresztą był w latach 30. wizytowany przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Są plany, żeby powstało tam Muzeum Straży Granicznej. Bardzo kibicuję. Myślę, że to jest świetne miejsce. Szczególnie, że no Chorzele taka pogranicze. Tam ta granica właściwie biegła od średniowiecza, tylko zmieniały się organizmy państwowe po jej dwóch stronach. Królestwo Polskie, potem Rzeczpospolita Obojga Narodów, potem wreszcie ziemię zaboru rosyjskiego, potem wreszcie Druga Rzeczpospolita. Z kolei po przeciwnej stronie ziemię zakonu krzyżackiego, potem Prusy Książęce, potem Cesarstwo Niemieckie, potem wreszcie w okresie międzywojennym Republika Weimarska i Trzecia Rzesza. Także ta granica była bardzo trwała. No i to się właśnie nie zmieniło, co ciekawe, w roku 1920, ponieważ o przynależności Mazur, Warmii i Powiśla zadecydował plebiscyt narodowościowy, który został przez Polskę przegrany z Kretesem. 98% głosujących opowiedziało się za przynależnością do Niemiec na Mazurach, z kolei na Powiślu, licząc takim rejonem nazywaną Warmią, 92%, także klęska. I przyczyny są, myślę, bardzo złożone, ale co ciekawe, były oczywiście wyjątki. Takim wyjątkiem było 5 polskich wiosek, dzisiaj tworzących jedną wieś Janowo, położonych nad Wisłą, właśnie na Powiślu, które dzięki zaangażowaniu mieszkańców, ich determinacji, zagłosowały inaczej i zostały przyłączone do Polski, tworząc taką polską enklawę na prawym brzegu Wisły, taką polską wyspę o długości 8 km i szerokości 1,5 km, zamieszkiwaną w 1931 roku przez 600 Polaków i 90 Niemców, którą romantycznie określano w tamtym okresie mianem Małej Polski albo Rzeczpospolitej Janowskiej. Ponieważ ona była otoczona ze wszystkich stron Niemcami, to jedyne połączenie z tą taką kontynentalną częścią Polski zapewniała przeprawa promowa przez Wisłę do zamku i do miasteczka Gniew. Oczywiście historia Rzeczypospolitej Janowskiej skończyła się wraz z niemiecką agresją w 1939 roku, no a potem jeszcze potem kolejnym jakby odsłoną tej tragedii II wojny światowej było wejście Sowietów. Pani Zofia opowiadała o okrucieństwie sowieckich żołnierzy, o tym jak mordowali, jak gwałcili kobiety. Także ci Sowieci mieli przynieść wolność, mieli być wyzwolicielami, a tak naprawdę okazali się po prostu drugimi okupantami. Te historie tutaj są w dużej mierze podobne do tej historii na Kaszubach na Śląsku. Też po prostu okrucieństwo wobec ludności cywilnej. Niedaleko Janowa w miejscowości Biała Góra, gdzie rzeka Nogat łączy się z Wisłą, gdzie znajdują się piękne śluzy, wybudowane pod koniec XIX wieku, stylizowane na gotyk. Tam znajdował się trójstyk granic pomiędzy Polską, Prusami Wschodnimi, czyli Niemcami, a wolnym miastem Gdańsk. Wolne miasto Gdańsk to były tereny neutralne, przynajmniej teoretycznie, bo szczególnie
tej jego wschodniej części na terenie Żuław Wiślanych Polaków było bardzo niewielu, raptem 5%. Jednocześnie były tam bardzo mocne nastroje nacjonalistyczne wśród Niemców. Wolne Miasto Gdańsk w latach 30. stało się bastionem NSDAP. Absolutnie nie było neutralne. Jeszcze nawet przed rozpoczęciem II wojny światowej Niemcy rozpoczęli przygotowania do wybudowania obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie. Zresztą 1 września w Szymankowie doszło do bodaj pierwszej zbrodni II wojny światowej, kiedy niemieckie bojówki wymordowały 21 Polaków, w tym 6 inspektorów celnych. Także to Wolne Miasto Gdańsk, te tereny za bardzo w tamtym okresie wolnej były po prostu zdominowane przez nazistów, mówiąc krótko, pomimo, że były to tereny nie tylko niemieckie, bo poza Polakami tam też na Żuławach od wieków mieszkali Mennonici, osadnicy holenderscy. Ci wszyscy ludzie tak naprawdę zniknęli w momencie wejścia Sowietów. Całe tereny właśnie Żuławy, Powiśle, Prusy Wschodnie zostały całkowicie, mówiąc tak brutalnie, wyczyszczone z ludności niemieckiej, która albo uciekła, albo została wypędzona, albo została zamordowana. Po Mennonitach przetrwały dzisiaj tylko przepiękne domy podcieniowe. Myślę, że bardzo warto je zobaczyć. To jest architektura unikatowa dla Żuław. Natomiast ponieważ właśnie doszło do takich katomby, to te ziemie były właściwie ziemią niczyją, ziemią niezamieszkaną. Tam przybywali osadnicy ze wszystkich zakątków II Rzeczypospolitej, zarówno z centralnej Polski, jak i z innych rejonów należących dzisiaj do Polski, ale też z tych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej zajętych, anektowanych przez Sowietów. Trafili tam wreszcie w 1947 roku Ukraińcy wypędzeni w ramach zbrodniczej akcji Wisła zorganizowanej przez ówczesne polskie komunistyczne władze. O tym, jak to wyglądało, opowiadał mi pan Stanisław Zwolicki. On był właśnie takim jednym z osadników. On tutaj przybył dobrowolnie, ale naprawdę mówił, że miał sąsiadów ze wszystkich regionów II Rzeczypospolitej dawnej. To była taka prawdziwa mozaika etniczna, a jednocześnie każdy był przybyszem. Dla nikogo to miejsce nie było domem. Każdy był człowiekiem gdzieś wykorzenionym, który przybył po prostu szukać tutaj swojego nowego miejsca, albo został do tego przybycia po prostu w dużej mierze zmuszony. Te wszystkie historie osadników gromadzi znajdujące się w Nowym Dworze Gdańskim Muzeum Żuławski Park Historyczny. Mnie szczególnie poruszyła historia pewnych sań, opowiedziana mi przez Kamilę, która tam pracuje i opowiada o historii Żuław. Otóż te sanie są związane z Wołyniem. Pani Teresa jako młoda dziewczyna mieszkała na Wołyniu, miała tam chłopaka, który był miłością jej życia. No i kiedy rozpoczęła się rzeź, kiedy ukraińscy nacjonaliści zaczęli mordować Polaków, oni wiedzieli, że muszą się rozstać, muszą się ukrywać. Przysięgli sobie, że jeżeli ocaleją, jeżeli uda im się przetrwać te mordy, to kiedyś ponownie się spotkają. No ale potem po wojnie nie mogli się odnaleźć. Pani Teresa długo się opierała, ale w końcu zdecydowała się poślubić innego. I kiedy to było zimą, i kiedy orszak ślubny jechał przez wioskę, w tych saniach siedziała pani Teresa wraz ze swoim mężem, minęli 2 idących mężczyzn. Okazało się, że jednym z nich był jej dawny ukochany z Wołynia, który niestety przybył za późno. Pani Teresa powiedziała, że słowo złożone przed Bogiem jest ważniejsze od słowa złożonego przed człowiekiem i ze swoim dawnym ukochanym nie będzie mogła być razem. Pozostała wierna swojemu nowo poślubionemu mężowi, a oni spotkali się dopiero po wielu, wielu, wielu latach już jako starsi ludzie. Także te sanie są dla mnie taką historią tak naprawdę, która jak w pigułce pokazuje losy ludzi pogranicza, niszczonych przez historię, rzucanych z miejsca na miejsce, którzy próbują żyć, kochać, budować swoje życie, ale na przeszkodzie staje im po prostu wielka historia. Więc Żuławek dla mnie jak w soczewce skupił historię tego pogranicza. Zresztą tam cały czas na Mierzei Wiślanej znajdują się słupy graniczne dawne oddzielające Prusy Wschodnie od Wolnego Miasta Gdańsk. Także te materialne śledztwa są, ale myślę, że
najważniejsze jest no właśnie świadectwo, historia pojedynczego człowieka. I mi też Kamila z Żuławskiego Parku Historycznego mi opowiedziała, że oni tam na Żuławach są wszyscy jak taka kostka Rubika, obracają się w różne strony, próbują znaleźć swoją tożsamość. Pokolenie ich dziadków, pokolenie ich rodziców, ono było naznaczone tą traumą wojenną. Oni się jeszcze tam nie czuli jak u siebie, ale ona, już pokolenie 20-30-latków, wreszcie chyba może powiedzieć, że tutaj jest ich dom, że na Żuławiach jest ich dom, że oni są Żuławiakami, że jakoś udało się przezwyciężyć tą przeszłość i żyć przyszłością. Także tutaj kończy się nasza historia granicy II Rzeczypospolitej, która zresztą na Mierzei Wiślanej jest bardzo blisko współczesnej granicy pomiędzy Polską, ergo Unią Europejską, a Rosją, granicy zamkniętej na głucho, bo te jedne granice znikają, inne powstają. Ale myślę, że tak jak mówiliśmy w pierwszym odcinku naszej opowieści, w tym wszystkim najważniejsze jest ludzka historia, ludzkie losy. Także dla nas ta granica zbudowana jest z tych drobnych opowieści o życiu mieszkańców pogranicza.